apeluję do wszystkich. Jeśli poprzecie Platformę Obywatelską, pomożecie sobie, pomożecie Polsce. Dziękuję bardzo. Ja w to wierzę, ja w to ufam. Cześć, witam Was. Trochę się nie odzywałem. Moi drodzy, powiem Wam tak. Cholernie mnie bawi desperacja ludzi z Solidarnej Rosji, no ale też pisowców. Nie jest już żadną tajemnicą, że głównie z Solidarnej tej Polski, Rosji dymali nas na wszystkim, dosłownie na wszystkim. Partyjnie doiły na tysiące, oligarchia na miliardy, dymali nas na fundacjach, funduszach, pośrednictwie, holdingach hotelowych, patriotyzmie, na wojnie, na węglu, na respiratorach, na uprawnieniach do emisji CO2, o czym już mówiłem, na t-shirtach, na garkach, na ławkach, na koncertach, na willach, na kontraktach zbrojeniowych, mobilnych ołtarzach, wyżynaniu lasów, na billboardach. Teraz ostatnio wyszło, właśnie chodzi o te billboardy drukowane w garażu, o czym tutaj jeszcze za chwilę też powiem krótko, na wizach, na Polskim Ładzie, na Lotosie, na CPK, na kontenerach PCK, na plecakach, na monetach bitych przez NBP, no i pewnie na zastawie pożyczek pod polskie złoto. Mało tego, wydymali nawet Muzeum Narodowe na ponad 100 dzieł sztuki i wielu dziennikarzy, no tych dla odmiany za kasę. No i co niektórych będzie oburzało słowo dymać, ale o tym też za chwilę. Ta cała zjednoczona tak zwana prawica, jak dla mnie to żadna partia polityczna, no tym bardziej nie patriotyczna, ale związek ludzi, którym celem było ukraść tyle, ile się da i tak szybko, jak się da. Władza była może celem dla Kaczyńskiego, dla reszty była okazją, by kraść z gwarancją bezkarności. A tą gwarancję bezkarności oczywiście zapewniał nikt inny jak minister Zero. W którym kraju, panie pośle, Unii Europejskiej do więzienia poszedł obywatel za stwierdzenie, cytuję, iż dwaj mężczyźni nie mogą mieć dzieci? No. Też nie znam takiego kraju. Pytam pana, dlatego że tak mówi Jarosław Kaczyński. Po co opowiadać takie rzeczy, jak to nie ma poparcia w faktach? A to lepiej było wygooglować przed programem. Ale ja googlowałam. Nie znalazłam takiego kraju, dlatego pytam pana. Myślałam, że może pan wie. To pogooglujemy. Ja bym obstawiał Kanadę. Otóż, moi drodzy, ta cała suwerenna zgraja złodziei wymyśliła sobie taki cwany plan. Ten Dream Team Ziobry chce rozliczać, uwaga, Tuska. I tutaj Jasio Kowalski ze specjalną misją, no będzie woda, będą ciasteczka, za sprawą taśm między innymi Tomasza Mraza wokół ziobrzystów zrobiło się gorąco, teraz jeszcze wyszło kilka innych afer i ta cała suwerenna Polska postanowiła ruszyć do kontrataku. I wyobraźcie sobie, że wymyślili sobie taki myk, że powołają do życia komisję, która będzie rozliczała Donalda Tuska z afer. I teraz wyobraźcie sobie ten absurd. Mieli 8 lat, pełnię władzy.
mieli swoją telewizję, swojego prezydenta, swojego prokuratora, swoich sędziów, swoje służby specjalne. Mieli budynek, gdzie 2 piętra zajmowały się tylko i wyłącznie Tuskiem, żeby go udupić. Przez 8 lat kompletnie nic na niego nie znaleźli. Oczywiście poza stekiem bzdur i pomówień lub oskarżeń, ale nic konkretnego. Przez 8 lat. Teraz nagle oni będą powoływać komisję do spraw afer Tuska. No, czym najlepiej przykryć własne afery, swoje złodziejstwo? Wydumanymi aferami. No a kto jest najlepszy do tego? No Tusk oczywiście. Tak powiedziałem i to też nie jest przecież żadną tajemnicą, że ta cała śmieszna, suwerenna Polska, ta partyjka, gdzie wszyscy członkowie by się w toj-toju zmieścili. No i tak powiedziałem, te nagrania Tomasza Mraza, te taśmy ziobrzystów pokazują nieprawidłowości w zarządzaniu też środkami Funduszu Sprawiedliwości. Wokół tej całej partii zaczęło brzydko pachnieć, że tak powiem. Zrobiło się też tak zbyt gorąco. Ludzie Ziobry ruszyli więc, tak jak wspomniałem, do kontrataku. Taktyka typowa, obracanie kota ogonem. Ziobro napisał w mediach społecznościowych, że cała akcja wokół Funduszu Sprawiedliwości to polityczna zemsta Tuska, czyli Tusk tą zemstę już zaplanował na 8 lat wstecz, bo to, co oni robili, to było przez minione 8 lat. To Tusk już to wcześniej zaplanował, wyobraźcie sobie. I zdaniem tego byłego na szczęście ministra, premier chce przykryć swoje aferki. I Ziobro tutaj ukuł nawet takie sformułowanie, można chyba by to tak nazwać, że Polska ma swoją rodzinę soprano, czyli Tuska i współpracowników. Nie ziobrzystów i jego współpracowników, tylko Tuska. Zresztą wiecie, że pisowcy mają już to tak wykute na blaszkę, że jak złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Czyli inaczej rzecz biorąc, suwerenna Rosja kontratakuje. No i tutaj wchodzi cały na biało, nie kto inny jak, uwaga, czerwony jak cegła, Michał Wójcik, który z kolei ogłosił wielką nowinę, moi drodzy. Oto suwerenna Polska powołała parlamentarny zespół, który zajmie się przekrętami ekipy Tuska. Letki uśmieszek na mojej twarzy, bo to nie wiem, czy to jest śmieszne, czy tragiczne z ich strony. Jak powiedział, ma bardzo wiele złego na sumieniu, a dziś śmie oskarżać środowisko suwerennej Polski, oświadczył Wójcik. I wiecie, z tym swoim dramatyzmem oświadczył dziennikarzom, że Donald Tusk brutalnie zaatakował polską opozycję, szczególnie środowisko suwerennej Polski. W mediach społecznościowych zaprezentował pismo, które tutaj wam wcześniej pokazywałem, które skierowano do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym poinformował o powołaniu tegożże zespołu. Albo wizyta w prokuraturze, albo areszt. Co pan wybiera? Ale jaka wizyta w prokuratorze, jaki areszt? Panie redaktorze, pragnę zaznaczyć, że prowadzę kampanię. Jestem jedynką, więc nie jestem w miejscu zamieszkania. Mój dom, a Podkarpacie to jest około 130 kilometrów i trudno, żebym codziennie wracał do domu, a nie robił kampanii. Spójrzcie na jego gębę, na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. Przewodniczącym tej komisji, moi drodzy, ma zostać sam Wójcik. Jej skład to taki
prawdziwa, można powiedzieć, perełka Dream Team. Znalazło się miejsce, no oczywiście dla Janusza Kalety, bo jak żeby inaczej bez niego, to no, w sprawie Tuska nie ma żadnej komisji. Ale jak będzie Kowalski, będzie też i Kaleta. No, same perełki. Ten kredkowy poseł ma zresztą otrzymać misję wyjątkową. Jego zadaniem będzie zbadanie wątków dotyczących Giertycha. To jest dokładnie ten pan, który 4 lata temu mdlał, gdy CBA zapukało do jego drzwi, tak powiedział. No. To jest ten pan, który uciekł z Polski, który ukrył się gdzieś w willi i nie chciał stawić się na żądanie prokuratora i wytłumaczyć się ze sprawy podejrzeń wyprowadzenia 92 milionów ze spółki giełdowej, mówił Kowalski. Jakoś dziwnym trafem nic nie mówi o Obajtku, który olewa wszystkich i wszystko, ale to już inny temat. No, Kowalski zażądał też od prokuratora generalnego Adama Bodnara natychmiastowego skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Giertychowi. Kowalski już, jeszcze ten cały komisja nie powstała, ale Kowalski już zaprosił Giertycha na posiedzenie tej nowej komisji. Nie wiadomo, gdzie ma się stawić, jak ma się stawić, ale już jest zaproszony. Roman G. ma status podejrzanego. Nie stawił się w prokuraturze. Przyjmie zaproszenie na posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw afer związanych z Donaldem Tuskiem pod przewodnictwem Michała Wójcika się takie zadał pytanie. No. Powiem wam, kto mieszka w Polsce, ten z cyrku się nie śmieje. Jak zaznaczył Kowalski, będzie woda, będą ciasteczka. To nie wiem, czy to będzie komisja, czy imieniny u wujka Zdzicha. No ale sądząc po politykach z suwerennej Rosji, to raczej to będzie jakaś szopka, o ile będzie. A co do naszego Januszka, to powiem tak, gdyby Januszkowi wyjęto mózg i włożono w tą na miejsce tego mózgu łupinkę po orzechu, to chociaż jakieś dziecko miałoby grzechotkę i tyle by z niego było pożytku. A ja mam taką propozycję, no skoro przez 8 lat kompletnie nic na Tuska nie znaleźli, jak powiedziałem, poza pomówieniami i oskarżeniami, może niech zajmą się swoimi aferami, przekrętami, bo tego jest naprawdę bez liku. Oczywiście oni to bagatelizują, ignorują, olewają. No, standardowa taktyka. Tu wam jeszcze chciałbym, korzystając, że tak powiem, z okazji, przytoczyć kilka przykładów tego, czym powinna się, powiedzmy, zająć ta śmieszna komisja, która ma powstać, Jasia Kowalskiego i Wójcika. I tak dla przykładu. Ta pani blondynka, która tutaj się ściska rękę z Obajtkiem, tutaj z milczącą Agatą i podpisującym Andrzejem na drugim zdjęciu. To jest Agata Borowiec, która była kiedyś posłem z list PiS. To w jej garażu drukowano nielegalne plakaty wyborcze dla Obajtka i Katchanka. Co ciekawe, jest osobą najczęściej odwiedzającą Obajtka w Orlenie w latach 2019-2023. Jej brat został aresztowany za wyłudzenie VAT-u.
Podobno walczyli z mafiami VAT-owskimi. No ale jej brat został aresztowany za wyłudzanie VAT, jednak po jej wizycie u naszego naczelnego długopisa kraju został zwolniony z aresztu, a sprawa dziwnym trafem utknęła w prokuraturze. To, co tu widzicie na tej fotografii, to nie jest plac budowy, niech was wzrok nie myli. To jest siedziba, uwaga, to jest siedziba Akreon, spółki Pawła Szopy, bliskiego znajomego naszego długonosego Mateusza Morawieckiego. Paweł Szopa dostał kontrakt na szycie flag narodowych. Tak, tutaj dostał kontrakt, tutaj szył niby flagi narodowe. W tym samym miejscu zarejestrowana jest też fundacja Red is Bed, która otrzymała ponad 48 milionów dotacji z budżetu właśnie, ale właśnie zakończyła swoją działalność. Pewnie rządy Tuska wykończyły tą rozwijającą się firmę. Także tutaj to nie jest żaden plac budowy, tylko tu są siedziby dwóch firm, które hojnie wspierał PiS. Wokół doktora Jakiego też już prokuratura zaczyna węszyć. No zobaczcie, jak on o sobie pisze, no niemal chodzący ideał. Szkoda, że jeszcze nie napisał, że jest wynalazcą koła i ognia w ogóle. No ale zostawmy Patryczka dla prokuratorów. Moi drodzy, ja mam dla was taką propozycję. Za każdym razem, gdy ktoś z PiS czy z suwerennej Rosji mówi: jestem patriotą, kocham Polskę, zacznijcie sprawdzać kieszenie. PiS-owcy uwielbiają gęby sobie wycierać patriotyzmem, a tymczasem kradli na potęgę. Zresztą religijność też służyła im dokładnie do tego samego, czyli patriotyzm, symbole narodowe, Bóg, honor, ojczyzna i pełne kieszenie. Tak mogliby chyba to, można by było to tak nazwać, no bo zresztą, czy oni mają jakieś hamulce, już nieraz o to pytałem. W którym kraju, panie pośle, Unii Europejskiej do więzienia poszedł obywatel za stwierdzenie, cytuję, iż dwaj mężczyźni nie mogą mieć dzieci? No. Też nie znam takiego kraju. Pytam pana, dlatego że tak mówi Jarosław Kaczyński. Po co opowiadać takie rzeczy, jak to nie ma poparcia w faktach? A to lepiej było wygooglować przed programem. Ale ja googlowałam. Nie znalazłam takiego kraju, dlatego pytam pana. Myślałam, że może pan wie. To pogooglujemy. Ja bym obstawiał Kanadę. Ten czołg jest alegorią. Jest alegorią zła. Miałem do wyboru między T-55 a Leopardem, ale uznałem, że jednak Leopard byłby zbyt dwuznaczny. Bo niemiecki? Bo niemiecki, i nie byłby dla wszystkich personifikacją zła. Natomiast tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z czołgiem, który uosabia to, co my uważamy za złe. Młody mężczyzna, który, jego firma nie miała żadnego doświadczenia, nawet zarabiał na agregatach, które były wysyłane do Ukrainy. Ale to jest prowadzenie działalności gospodarczej. No, można panie się pośle, zastanawiać nad ale skalą. bez przetargu, marży. Nie wiem, czy pan widział, to ja może panu uzmysłowię, że na przykład między lipcem 2022 a kwietniem 2023 jego spółka zarobiła 282 miliony złotych za kupione w Chinach agregaty. Czyli zapłacił 68 milionów za agregaty, a zyskał 280. Gdzie jest tu państwo? Gdzie są służby? Można tak wyrzucać pieniądze publiczne w błąd? W czasach stalinowskich z pewnością nazwane by to zostało spekulacją, on sam może nawet dostał wyrok śmierci. Tylko że te czasy minęły, kiedy ja nie mówię o wyroku prywatna śmierci. inicjatywa, biznes były czymś zakazanym. Nie wiem, jeszcze raz mówię, to jest sprawa, która jest wrzutką dnia dzisiejszego. Pewnie będzie musiała zostać zbadana, jak te wszystkie wrzutki dokonywane przez obecną prokuraturę, obecną władzę w trakcie tej kampanii wyborczej. Ale ja mówię, że CBA sprawdzało już za waszych czasów i to CBA alarmowało, że coś jest nie tak,
i negatywnie opiniowało tą firmę i wbrew temu stanowisku jednak pan szef Agencji Rezerw Strategicznych, czyli Michał Kuczmierowski, dalej dawał kontrakty, dawał zamówienia panu Szopie. Znaczy, Pod okiem premiera. Toż mówię, wszystko trzeba będzie wyjaśnić, tylko jeśli codziennie obecna prokuratura coś wrzuca, staje się aktywnym uczestnikiem kampanii wyborczej, to trudno się do tego na bieżąco Tylko to odnosić. nie prokuratura, to Jeśli- tekst Onetu. Tak, no ale te materiały skądś musiały wypłynąć. Panie pośle, dlaczego PiS nie reaguje, jak Daniel Obajtek robi sobie żarty z prokuratury, z komisji śledczej, stawia się ponad prawem? Mam wrażenie, że to prokuratura, to organy państwa chcą gonić króliczka. Nie chcą doręczyć tych zawiadomień. Jak nie chcą doręczyć? No wszyscy wiedzą, że ma się stawić, publicznie o tym jest mowa. Pan Obajtek jest online cały czas, bo cały czas coś komentuje i doskonale wie, kiedy miał się stawić, a nie przychodzi. No ale zawiadomienia trzeba doręczyć. Ewentualnie pozostawić je w Ale miejscu 7 wskazanym adresów przez daną zostawił osobę. i nie odebrał tych zawiadomień. Po prostu ewidentnie bawi się w chowanego. Zawiadomienie pozostawione pod adresem wskazanym przez daną osobę staje się skuteczne po 7 dniach. A miało nie być świętych krów, czyli rozumiem, że są. Ale są przepisy. No, po 7 dniach staje się skuteczny. Tylko, że- Widać, że nikt nie chce mu nawet tego zgodnie z przepisami złożyć panie w pośle, skrzynce pocztowej. Mariusz Kamiński stawił się w prokuraturze, Maciej Wąsik się stawił w prokuraturze, pan prezes Kaczyński chodzi na komisje śledcze, a Daniel Obajtek wszystko może? Ale jak widać, nie doręczono mu skutecznie zawiadomienia. Tym wszystkim osobom doręczono. No widać, że A organy czego się państwa... boi Daniel Obajtek, panie pośle? Boi się tego, czego że tu się bać? może dostać zarzuty, no jak to? Jak dostanie zarzuty przed wyborami, to immunitet nie obejmie tych zarzutów, czy nie będzie mógł się schronić w Parlamencie Europejskim. O to toczy się gra? Ale każdy, kto przychodzi na komisję śledczą, kto przychodzi do prokuratury, no akurat ostatnimi czasy nie traci, tak? Powiedzmy, że to jest nawet pewien element kampanii wyborczej. Wiele obecnych karier politycznych zostało zbudowanych przez obecność na posiedzeniach komisji śledczych. No i tak, moi drodzy, prawie już na koniec. Wójcik zaczął straszyć Polaków pozwami wszystkich tych, którzy nazywają suwerenną Polskę zorganizowaną grupą przestępczą. Wyobrażacie sobie coś takiego? To ja powiem tak, panie czerwony jak cegła, panie Michale. Suwerenna Polska jest mafią, zorganizowaną grupą przestępczą. I pan, panie szanowny, jak i pańscy partyjni kolesie, Ziobro, Woś, Romanowski, Kaleta, Kanatahak, Jaki, Gostek, Warchoł i cała ta wierchuszka pazernych sukinsynów, jesteście bezczelnymi złodziejami i przestępcami dla mnie osobiście. I mało tego, dodam jeszcze, że niszcząc prawo i demokrację w Polsce, staliście się jawnymi zdrajcami i wspólnikami kremlowskiego zbrodniarza. I wójcik, straszyć to ty sobie możesz, małe dzieci, a nie Polaków. Zresztą co, wszystkich nas pozamykasz, wszystkich nas osądzisz, te czasy się już skończyły. Pogódź się z tym, że już nie rządzicie i nie macie wyłączności patentu, nie wiem, na obrażanie każdego Polaka, ale jeśli o was się mówi prawdę, to straszycie sądami. Weź, człowieku, rozpędź się i za przeproszeniem pierdolnij porządnego baranka o ścianę. Ten ich strach po prostu sięga zenitu. Wójcik już coraz częściej jest czerwony jak cegła. Po prostu recepta jest prosta. Trzeba było nie kraść prawie 2,5 miliona z Funduszu Sprawiedliwości. Immunitety wcześniej czy później potracicie i te wasze straszenie Polaków raczej na nic się nie zda i na te wasze strachy nikt się nie nabierze. Także grozić to sobie możecie, sobie, między sobą nawzajem. To chyba tyle na dzisiaj. No, tu już o tym, że
Dziadka powieźli do Brukseli, się bał samolotem, brata wysyłał samolotem, sam się bał samolotem, kilkanaście godzin jechali. Go nawet nie dopuścili do przemawiania, no bo no, czego się dziwić, on za granicą, Kaczyński, nic nie znaczy, jest nikim. Zrobili mu wycieczkę do Brukseli, przejechał się, wrócił, okej. Ale to już jest na inny temat. Na dzisiaj ja Wam dziękuję bardzo. Jak zawsze piszcie, co Wy o tym zespole całym parlamentarnym myślicie. Dla mnie to po prostu kolejna szopka, żeby ukryć te swoje brudy, swoje afery, ale tego gówna, które się wylało w Zjednoczonej Prawicy, już nie da rady, no niestety, niczym przykryć, a będzie wypływało jeszcze więcej. Takie jest moje zdanie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Nawet jeżeli w tym momencie, no bo powtarzam, swoje lata mam, a nie mam tak nadzwyczajnych cech jak Gabriel. Niechaj ta wstęga biało-czerwona połączy polskie gorące serca, otwarte umysły i czyste ręce. O, jest tak, teraz jest dobrze. No, to proszę Państwa, to ostatnie było pytanie. To dziękuję Państwu, to było świetne zakończenie. Nieprzewidywalne. Tak, szanowni państwo, jest o co walczyć w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego.